Co to za sprzęcik? Supermoto. Wersja mini, czyli w 50, 200, 6 biegów. Suzuki, jak on się tam zowie? SMX. Jakoś tak. Zresztą później zobaczę. No pacjent. Zobaczymy co z nim będzie, bo korbę no jeszcze nie wyrzuciło bokiem, ale są stuki puki jak Suzuki na korbie. I temat jest tego typu, że żaden warsztat ogólnie tutaj się nie chce tego podejmować. Domyślam się z jakichś przyczyn, bo no, trzeba łupać silnik na pół i zdiagnozować to wszystko, zamówić części i to się chyba nie opłaca. No ale w ramach resocjalizacji spróbuję uratować ten motorek i zobaczymy co z tego wyjdzie. Takie małe dwusuwy. To jest przekleństwo, ale też z drugiej strony ułatwienie. Korba oczywiście na boki może mieć, ale góra-dół. Nablokujmy to. Nie jest aż najtragiczniej, ale będzie widać po rozebraniu. I już praktycznie zdjąć tylko łańcuch, linkę od pompy, tak, od dozowania oleju bodajże, 2 śruby i silnik teoretycznie jest już wyciągnięty, mam nadzieję. Więc dalej zabieram się do roboty. Pudełeczka, gromadzimy śruby, opisujemy co to jest, dekiel sprzęgła. Nie wiem czy uniwersalnym ściągaczem uda mi się zaraz koło zamachowe ściągnąć. Nie wiem, już próbuję, zabieram się za to. Jak się nie ma co się lubi, taki kształtownik, 2 śruby 8, blokujemy tu, wkładamy klucz. Mamy zablokowane magneto i możemy wtedy sobie przytrzymać i odkręcić po prostu całe magneto. Robimy to tak, wkładamy i voilà, i magneto odkręcone. Teraz kwestia, czy taki ściągacz mi podejdzie, muszę go przekręcić, łapki do środka. Ok, pacjent na stole tymczasowym. Co tu się z korbą dzieje? Góra, dół. No, korba rozbita totalnie. Dobra, silnik też ma trochę swoich jeszcze zagadek. Ściągacz, nie udało mi się tego ściągnąć uniwersalnym ściągaczem. Jedna rzecz, która bardzo mnie niepokoi, to jest tutaj chyba pęknięty karter przy spuście oleju. Coś tu jest pękniętego i się sączy. Więc okaże się dopiero po rozbiórce, czy ten silnik będzie się nadawał do remontu. Ajajaj, bałagan, trzeba to ogarnąć. Bałaganu ciąg dalszy. Takie małe gadżety jak rączka do sprayu do malowania. Sortuję graty i w jedno miejsce staram się przygotować rzeczy do projektu, żeby już nie gubić. Głównie tutaj konektory elektryczne i takie pierdoły. Ten cały duży karton. I szykuję miejsce. I będzie się działo. Okej, sprzęgło wylatuje. Nie wiem czy wszystko jest, ale wygląda, że chyba jest. Jedna przekładka tak dziwnie, że tutaj tym w przykładkę metalową chodziło, bo tak wyciągnąłem to sprzęgło. Mi się wydaje, że ta przykładka powinna być chyba w taki sposób założona. Chociaż nie wiem, zobaczę w instrukcji, w manualu, więc zostawię tak jak było. Będzie do przejrzenia wszystko. To jest ośka, trzonek od zmiany biegów. Widać tutaj jest krzywy. Widać jak jest krzywy. Od upadku normalne, że się skrzywił, ale jest też do wymiany, bo nie będzie szczelności i będzie źle chodził. Więc to też jest element do poszukania. Nie znam tego silnika, więc wszystkie podkładki, tak jak ściągam elementy, to zachowuję kolejność tak jak być powinno, żeby nic nie pomieszał później z podkładkami dystansowymi. Sprzęgło zabezpieczone,
Teraz tutaj te zębatki stąd, tu jest tyle tuleja dystansowa od wału. Teraz wkładam tak, to wszystko na raz i opaską ściągną. Nie zapomnijmy o klinku, żeby go nie zgubić. Zaraz znajdę jakieś pudełko, torebkę, żeby to wszystko spiąć jako zestaw. I jeszcze zostało trochę do porozbierania. Małe ogarnięcie, przyczepienie wszystkich tych gratów po prostu do motocykla, żeby tworzył jedną całość. Wtedy zmniejsza ilość gratów porozkładanych wszędzie po trochu. I muszę wypychać, jak chcę coś robić w środku i wpychać z powrotem, więc tak to sobie zrobiłem. Zrobiłem sobie stolik, stanowisko tymczasowe. Tutaj brakuje jeszcze deski z gwoździkami na klucze, jakieś takie inne pierdoły. Ale już troszeczkę ogarnięte, wózek narzędziowy i pora zobaczyć, co dalej z tym silnikiem można zrobić. Dobra, teraz etap trochę skomplikowany, bo tu będą małe elementy i muszę to nagrać, zrobić zdjęcie, jak to jest złożone, bo tu się wysypią takie dwie zapadki i w jaki sposób to jest teraz, nie wiem, który bieg jest w ogóle zapięty i czy jest zapięty bieg. Powinien być luz, chyba na luzie zostawiłem. I teraz widać, że to jest zespół na sprężynkach. Tutaj są zapadki. Gdy to ściągniemy, to się wysunie, więc trzeba z tym uważać. Bardzo ostrożnie, żeby tu nic nie wystrzeliło. I tak, no sporo jest zabawy przy tym rozbieraniu. Ale ja robię tak, że od razu wkładam do kuwety. Każdą część robię segmentami, myję i odkładam później w torebki. I wiem, że to jest od pamięci biegów, od aparatu biegów ta część. Tutaj w tej torebce wiem, że to jest tylko jedna torebka, to jest tutaj od wału. Druga torebka jest osobna z dwoma śrubkami, to jest od sprzęgła. No i tak tutaj sobie selekcjonuję. Pompa oleju, cała strona sprzęgła, kosz sprzęgłowy pospinane. To ułatwia dużo, bo jeżeli wrzucimy wszystko do jednego wiadra i wymieszamy, no to później nie dość, że będzie trudno to złożyć, ale jak oddasz komuś silnik w wiadrze, to już kaplica będzie. Ok, mamy to wykręcone i teraz tak delikatnie do góry. I czy to coś... A, widzieliście? Wystrzeliło. Dobra, wystrzeliło. Teraz trzeba zobaczyć, czy są sprężynki, czy nam nie wpadło do środka silnika coś. Tak, tu jest jakiś wałek jeden. Tu jest zapadka. Tak, poruszać, czy nie wpadło do środka silnika. Więc to nie są proste rzeczy. Jest jedna sprężynka, druga sprężynka. A ten wałeczek gdzie był? Trzeba się przyjrzeć później na PDF-ie, gdzie był ten wałeczek. On chyba tutaj zaskakiwał. Tak, jak pierwszy raz się ogląda i rozbiera bez PDF-ów, to trzeba ostrożnie. O, i z tego automat biegów się składa. Dwie sprężynki, zapadki, tulejka. Tutaj pamięć. I wkładam to w jedną torebkę strunową, żeby właśnie takie małe elementy się gdzieś nie zgubiły. Ale muszę sprawdzić też w PDF-ie, czy był jeden wałeczek, czy może były dwa. Tego nie wiem. No właśnie, drogą dedukcji były dwa te małe wałeczki. On mi wpadł tutaj przez dziurę, gdzie idzie cały ten szpień krzywy od zmiany biegów. I spadł na stół. Dobrze, że mam dywan na stole i jak coś spadnie, to się nie poturla. Też go myję. I już teoretycznie domyślam się, że on siedzi w tych rowkach, siedzą dwie sprężynki, za sprężynką siedzi wałeczek jako popychacz i dopiero tą zapadkę popycha. Tak na moją logikę to by było, bo tego nie było widać przy wyciąganiu automatu, po prostu to wyskoczyło, bo to na sprężynkach jest. Będzie trochę zabawy, żeby to złożyć, ustawić biegi. No nic. Jak zegarmistrz, tylko z trochę większym zegarem, ale tych części jest. Na taki mały silnik, na 200 by się wydawało, trochę skomplikowali, no ale to nic. No i dobra, ja skończyłem na dzisiaj.
Zerwana, uszkodzona szpilka, udało się wykręcić jedną. Ogólnie ja bym wymienił wszystkie 4. To zależy wszystko od właściciela. No i stoję na etapie, że nie mogę zdjąć magneta. Muszę zamówić ściągacz, bo nie idzie ściągaczem, a jeszcze sprawdzić w PDF-ie, ale raczej tego myślę, że nie muszę tych czpieni ustalających wykręcać, ale warto zobaczyć. Praktycznie jest gotowy silnik do otwierania. Tak, i ile miejsca zajmuje w garażu rozkręcony motocykl? Stanowczo za dużo. Dobra, to mały silnik, układany dość sensownie moim zdaniem w kuwetkach. No i musi czekać na dalszy etap rozbiórki, żeby go zdiagnozować zupełnie. Czy się go opłaca robić jeszcze, tego nie wiemy. Ale tutaj musi zalegać mi dłuższy czas nieokreślony. No niestety tak to już jest. Dobra, spoczywaj. To jest śpiączka tego motocykla. O, a ja mogę zająć się swoim teraz już. O, i to jest fajne. O, przyszło trochę gratów, znaczy nie przyszło, tylko zostały mi przekazane. Tak, linka sprzęgła, w tym momencie najmniej istotna. Komplet tak, tarczki sprzęgłowe i sprężyny, z tego co widzę chyba są 2 przekładki, więc byłoby fajnie. No to jest akurat fajny komplet. RMX, SMX to są te same motorki, tylko że to jest jako super mociak. To jest SMX. Tak, to jest cylinder zdjęty i uszczelka wydechła. I teraz tak, co mnie zaskoczyło, chociaż mnie nie zaskoczyło w końcu to 200, ale ten tłok jest zryty, zorany i to tak dość bardzo mocno. I teraz jest kwestia, co się zadziało, czy może pompa oleju nawaliła, czy, no bo tu jest mocna przycierka, naprawdę tłok jest strasznie głębokie rysy. Co się tu zadziało, nie mam pojęcia i to pewnie mogło się przyczynić do stuków na tym wale, bo mogło to przytrzeć. O, widać. Mogło to przyblokować, chociaż słyszałem historię, że tak jakby silnik się zablokował, więc chyba przyłapało razu pewnego. No i teraz jest kwestia, co się stało, czy pompa olejowa jest sprawna. No i to jest właśnie zabawa z dwusuwami. To jest stary, zaraz zobaczmy, co my mamy tutaj. Zestaw, zaraz to rozpakuję. Dobra, to jest ten trup, odłóżmy to na bok. Zobaczmy zestaw, instrukcja montażu, no to może być ciekawe. Jest jakiś w każdym bądź razie papier i co mamy w tym zestawie, bardzo fajnie. Podkładka, którą już potrzebujemy pod głowicę, pod cylinder i też wydechową, super sprawa. Zobaczmy teraz tak, co mamy. Blokada stworznia. Nie wiem tylko dlaczego 2 pierścienie, które są osobno, bardzo cieniutkie, leżą sobie luzem, bez torebki, tego jeszcze nie wiem, może ktoś to już oglądał z bliska. Stworzeń. Oczywiście tłok, jest strzałka, Aersal, nie wiem, nie znam, nie siedzę w temacie tych dwusłówów, tych Suzuki, co to może być, należałoby poszukać, ale no pierścionki są wąziutkie, to jest też właśnie fajne. Chłodzony cieczą, cylinder, no nówka sztuka, 50 podobno, też jest pojemność. Tutaj widać, że do tego silnika są też kity, zestawy. No tu widać, że sporo mięsa, można by było jeszcze to rozwiercić i właśnie kity, zestawy są 70 bodajże, albo nawet i 80. Ale pytanie jest tego typu, czy tak naprawdę ten wał napędowy, korba to będzie wytrzymywała ile czasu.
I też głowicę wypadałoby wtedy zmienić. No i dobra, i podobno ma być mocniejsza. Dlaczego 50 od 50 ma być mocniejsza? Tutaj możemy się przyjrzeć już. Są inaczej zrobione w ogóle kanały. Tutaj widzicie, jaki to jest gruby element, a tutaj jest chudy. Widać różnicę w kanałach. Widać też różnicę w... Tak bym musiał pokazać, znaczy ja to widzę w tej chwili. Jest też różnica, mamy kanał wylotowy tutaj podwójny. Znaczy w sumie jest poprzeczka w okienku. Tutaj na przykład tej poprzeczki nie ma. I to by należało po prostu sobie pomierzyć, ale tak w skrócie mocniejszy może być tylko z tego względu, że to nawet chyba widać wielkości portów, kanałów. Ciekawe, czy rozrząd jest zmieniony, tego nie wiem, wysokości. Powiem tak, ja nie będę wnikał, nie będę mierzył tego, po prostu to jest zestaw kitowy przewidziany do tego silnika. Widać, że te kanały są inne. I na pewno to nie zaszkodzi, a pomoże, bo o ile jeszcze ten cylinder chciałbym go przemyć, ale sam w sobie no nie jest zorany. Jest zorany, więc to na pewno super sprawa, że jest zestaw tego. Natomiast czekam jeszcze ciągle na informacje, jaki ściągacz, ale to mam jakieś papiery w PDF-ach, muszę na komputerze przygrzebać, więc to na pewno powinno być mocniejsze ogólnie.